Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj przychodzę do Was z taką bardzo ciekawą historią dotyczącą bólu pleców. Tego praktycznie każdy doświadcza. Bardzo często się to zdarza. Nagle, gdzie w ogóle tego nie oczekujesz, gdzieś nagle schylisz i za chwilkę już au. Zdarza się to bardzo często niektórym zdarza się to raz na jakiś czas, niektórym się to zdarza bardzo mało. I przyczyn jest naprawdę bardzo dużo. Jednak dzisiaj chciałbym powiedzieć o takiej jednej właśnie przyczynie, o takiej jednej historii, która naprawdę, powiem Wam, jest konkretna. I może nie jednego z Was zaskoczyć, że przyczyną może być właśnie to. Także nim przejdziemy do filmu, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić żadnych filmów, chociaż i tak będziesz musiał prawdopodobnie ręcznie sobie sprawdzać kanał, kiedy wychodzą nowe filmy, bo powiadomienia, to tutaj ta platforma się za bardzo nie kwapi, żeby Wam je wysyłać, że są filmy, przez co mi często piszecie, kiedy znowu będzie film, a film był parę minut temu. Także to musicie sami sprawdzać. Nie zapomnij zalajkować filmu i udostępnić go również dalej, bo tylko tak Ty możesz nam pomóc zwiększyć zasięgi, ponieważ tutaj raczej nie ma na co liczyć, żeby nasz kanał był tutaj jakoś wielce promowany. Także moi drodzy, była taka historia. Taki jeden mój znajomy, naprawdę bardzo dobry znajomy, wysportowany chłop, bardzo dobrze ćwiczy, mięśnie potężne, odżywia się dobrze. To jest taki wyjątek, czyli naprawdę dba o swoją dietę, tak jak ja, tam wszystko sprawdza, kontroluje, bez problemu tego, i naprawdę, super wyćwiczony. Jednak co jakiś czas miał jakieś tam problemy z plecami. Co chwilkę gdzieś coś tu tego, coś tego, znowu plecy, znowu nie mógł ćwiczyć, nie mógł chodzić. I tak non-stop się to przewijało. Przyczyny oczywiście nigdzie nie szło znaleźć. Tam były, nawet poszedł zrobić prześwietlenia, nie wiadomo co jeszcze. U różnych masażystów był. Też mu to tutaj za bardzo nic nie dało. U osteopaty był, też mu to nie pomogło. Po prostu cały czas notorycznie mu się to zdarzało. W pewnym momencie zdarzało mu się to już nawet 2 razy na miesiąc, gdzie 2-3 dni po prostu był wyłączony z życia, co naprawdę powoli zaczynało się robić bardzo uciążliwe. Rozmawiał też ze mną tutaj na ten temat, i oczywiście przestudiowaliśmy wszystkie możliwe scenariusze, ponieważ bóle pleców bardzo często występują u ludzi, którzy dużo siedzą, mają pracę siedzącą przede wszystkim. Wiecie, tutaj te barki naprzód, gdzie następuje przykurcz mięśni tutaj, na klatce piersiowej to jest wszystko przykurczone. Później są problemy, dlatego trzeba zawsze się tak rozciągać, jakieś gimnastyki robić, wzmacniać przede wszystkim mięśnie pleców, czyli przeróżne ćwiczenia, które są na wzmocnienie mięśni pleców, ponieważ mocny mięsień pleców gwarantuje Ci już, że nie będziesz mieć aż tak dużych problemów z plecami. Mówię, że aż tak dużych, ponieważ to jest przypadek, który potrafi zaskoczyć, który zaraz dalej opowiem. Oczywiście, gdy coś podnosimy, to zawsze powinniśmy mieć proste plecy. I może to być nawet coś lekkiego. Może to być nawet i ołówek, który Wam po prostu spadnie na ziemię i musicie go podnieść. Jeżeli nie macie wyćwiczonych mięśni pleców, to nawet podniesienie ołówka z ziemi, który waży, nie wiem, parę gram, już może u Was zaskutkować bólem pleców. I to nie jest żart. Dlatego mięśnie pleców naprawdę trzeba ćwiczyć. I tutaj te wszystkie metody, wszystko posprawdzaliśmy. Dalej są problemy z plecami. Więc w pewnym momencie mówię, wiesz co, dawaj weźmiemy na wahadełko i sprawdzimy na wahadełku, co by gdzieś tam mogło Ci być po prostu. Coś gdzieś, jakaś dysbalans, nie wiadomo co jeszcze. I jedziemy tam po kolei, tam wszystkie narządy, to wszystko. I wszystko wychodzi dobrze. Nie ma przyczyny. Jednak w pewnym momencie tak sobie pomyślałem, wiesz co, a może zęby jeszcze sprawdzę. I rzucamy tam tym wahadełkiem na zęby. Pokazuje, że problem jest w zębach. To teraz on mi otwierał, mówi, patrz, mówi, ja mam wszystkie zęby, okej. Mówi, tu nie ma nic z tego. Mówi, ja nie mam ani jednego zęba kanałowo robionego, ponieważ to też bardzo często jest przyczyna. Jeżeli jest jakiś martwy ząb,
to też Wam już mówiłem, to są bakterie, które podczas gryzienia się uwalniają i po prostu wędrują przez cały organizm. To też bardzo często bywa właśnie przyczyną zawałów serca. To już mówiłem, nie wiem, rok, 2 lata temu. Już parę razy chyba już nawet Wam to o tym wspominałem, więc te zęby kanałowe, no niestety nie są dobrą opcją. Dlaczego? Ponieważ to jest po prostu nieżywy ząb. Jakby nie było, nie jest nieżywy. I on po prostu, no organizm nie za bardzo chce coś takiego mieć. I w nim się rozwijają bakterie i tak dalej. Pomimo tego, że on jest zabezpieczony, jednak bardzo często jeszcze robi się fuszerkę przy tym. I niestety gdzieś tam coś jest niedoczyszczone i wtedy dopiero się zaczyna jeszcze większa jazda, to już później nowotwory i nie wiadomo co jeszcze się z tego tworzą. Choroby autoimmunologiczne, także to zęby to zawsze numer 1. No ale wahadło pokazało, że ząb. No to co? Mówi, no ja mam wszystko ok. Mówi, to jest niemożliwe. Mówi, ale wiesz co, pójdę sprawdzić. Poszedł jeszcze teraz do dentysty i zrobił sobie jeszcze prześwietlenie tutaj zęba. Tak jak kiedyś mówiłem Wam, prześwietlenia nie są takie byle jakie. One też mają wpływ na nasz organizm i trzeba się zabezpieczać przed takim prześwietleniem, czyli na przykład OPC brać, czy sok z aronii, tylko uwaga, bo obniża ciśnienie krwi. To są właśnie takie rzeczy, które blokują takie promieniowanie, które mamy w tym momencie z tego rentgena. I na przykład aronia była używana w chorobach popromiennych kiedyś, gdzie ktoś tam coś miał, czy jakiś przy czymś pracował i się napromieniował, to wtedy właśnie używano aronię. I OPC też na przykład to jest ekstrakt z pestek winogron. To już 2 filmy macie na kanale. Bardzo dobra rzecz. I to właśnie chroni te komórki przed tym promieniowaniem, także to takie zabezpieczenie, które warto znać i tak dalej. No i poszedł to zrobić, przychodzi i mówi, ty, mówi, miałeś rację. Ja mówię, no ja nie miałem racji, wahadełko miało rację w tym przypadku, ponieważ co się okazało, w szczelinie z tyłu, między zębami, jak macie 2 zęby, jeden z tej, to tutaj w tej szczelinie pomiędzy zrobiła się próchnica. I tego nie było widać. Też nie dawało to żadnych objawów, ponieważ było to takie bardzo malutkie, no po prostu. I nie miał z tego żadnych objawów. Nawet tego nie czuł przy jedzeniu, czy przy czymś zimnym, czy przy czymś ciepłym, bo wtedy to można wyczuć. I była ta próchnica. Więc zrobił tą próchnicę. Ładnie wyborowali, zakleili, pięknie, super. Co do plomb, to też jeszcze trzeba na to uważać. Najlepsze są ceramiczne, jak do tej pory, co mamy na rynku. Ponieważ te wszystkie inne, no niestety mają troszeczkę takich negatywnych efektów. Ceramiczne są drogie, ale są jedną z najlepszych opcji na ten moment. To już tak przy okazji mówię. I zrobił tą plombę, zaplombował to teraz. No i mówię, no to czekamy, zobaczymy, czy znów pojawi się ból pleców. I cisza. Miesiąc minął, nic. Drugi miesiąc minął, nic. Minęło pół roku, nic. Minął teraz rok, nic. Nie ma bólu pleców. Moi drodzy, przyczyna leżała w ukrytej próchnicy, w bardzo małym ognisku, a dawała ból pleców. Także teraz sobie to przepracujcie w głowie. Taka malutka próchnica, że nawet jej nie było widać, czuć i potrafiła tak uniemilić człowiekowi życie bólem pleców. To była ta przyczyna. Ponieważ specjalnie poczekaliśmy rok czasu, czy rzeczywiście się to jeszcze pojawi, czy nie. I tak pomiędzy nic nie zmienił. Ani w swoich ćwiczeniach, ani w swoim życiu, ani w swoim jedzeniu. Nic więcej nie zmienił. Tylko i wyłącznie ta próchnica została usunięta. I ból pleców zniknął. Także to są mechanizmy, które naprawdę potrafią czasem człowieka zaskoczyć. Że jak może tak mała próchnica mieć aż taki wpływ? Tak. I bardzo często właśnie są takie małe gdzieś tam niedomagania w organizmie, które tam o sobie nawet nic nie dają znać, ale one się manifestują gdzie indziej. Ponieważ tutaj plecy go bolały, a nie ząb, a przyczyna była od ząba. Tylko pamiętajmy, że mamy w organizmie meridiany też. Meridiany są połączone z różnymi innymi organami. To jest znowu taka bardziej medycyna chińska. I każda część jest z czymś połączona. Może kiedyś to zauważyliście, jak gdzieś na przykład się podrapaliście
i gdzieś indziej was coś lekko kuło, swędziało, takie połączenie, że tutaj coś drapaliśmy, a gdzieś indziej coś czuliśmy. To są właśnie takie meridiany, które przechodzą, czy na przykład tu gdzieś i wtedy tu gdzieś pod tym coś było czuć. To właśnie są te meridiany, gdzie jedną część tutaj dotykasz, a w innej części masz respons. I tu był ewidentnie właśnie taki przypadek. Teraz zostały dwie możliwości tego, jaki to był wpływ. Pierwsza możliwość to była taka, że albo rzeczywiście ten ząb był odpowiedzialny i miał połączenie z plecami na tymi meridianami i że jemu coś dolegało, to właśnie się manifestował w tych plecach, albo druga opcja jest taka, że bakterie próchnicy, to niestety, ale są bakterie i również wydzielają jakieś toksyny. I może być, że tutaj organizm reagował po prostu na te toksyny z tej próchnicy, które się wydzielały. To jest podobnie właśnie jak z zębami kanałowymi, które gdzieś tam gniją i te bakterie się ulatniają, wchodzą do organizmu i powodują szereg już bardzo poważnych problemów. Z nowotworami włącznie. Także no, jeżeli bolą cię plecy często, masz dobrze je wyćwiczone, wszystko jest ok, dobre jedzenie masz, a dalej masz problem, bo wykluczałeś wszystkie inne rzeczy, posprawdzałeś to przez lekarzy i tak dalej, jakieś zdjęcia i tak dalej, i dalej to masz, to sprawdź swoje zęby. Czy aby czasem u ciebie też nie tkwi tam problem? Jak to się mówi, diabeł tkwi w szczególe. I w tym przypadku jak najbardziej się to potwierdziło. Chyba tak się to nazywało. Nie jestem pewny teraz tego przysłowia. Jak się pomyliłem, to mnie poprawcie, bo może się pomyliłem. Także ja wam życzę wszystkim miłego dzionka, zdrowego uśmiechu z czystymi ząbkami i w razie czego do dentysty śmignąć, sprawdzić ząbki, czy na pewno są wszystkie ok. Tylko przed prześwietleniem się nie zapomnij zabezpieczyć, bo może ci uszkodzić ślinianki. To jest bardzo znany problem przy prześwietleniach, że później będziesz mieć cały czas suche gardło, ponieważ ślinianki bardzo źle to tolerują prześwietlenie. I kiedy właśnie je uszkodzi, to już praktycznie bardzo ciężko to odwrócić i wtedy jest problem, ponieważ mamy za mało śliny i cały czas mamy za suche gardło. Także miłego dzionka wam życzę. Trzymajcie się. Hej!